Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i zapraszam Was na prezentację mintajowych nowości. Jest tego sporo, jest pięknie, wiosennie i pachnąco. Zresztą u mnie na biureczku, zobaczcie, również dostałam piękne hiacynty od mojego męża. Dzisiaj już się ładnie rozbiły, pięknie pachną i stoją sobie tutaj przy mnie, obok mnie. Mam nadzieję, że nie rozleję wody, więc pewnie zaczniemy sobie od fioletowej kolekcji. Zobaczę zresztą, jak mi się to poukłada. W każdym bądź razie mamy 4 nowe kolekcje, kochani, i jest w czym wybierać, bo są naprawdę śliczne, bardzo wiosenne, bardzo takie teraz pobudzające do działania i takie nastrajające takim optymizmem, bo za oknem szaro-buro i ponuro, więc myślę, że te kolekcje troszeczkę nas rozweselą. Także jeżeli interesują Was te nowości, chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądać i co zaplanowałam z niektórymi z nich, zapraszam do oglądania. Przy okazji też dziękuję, że jesteście. Bardzo się cieszę, że tutaj na tym kanale gościcie. Zaglądacie do mnie, jest mi niezmiernie miło, a wszystkim wspierającym już tradycyjnie z całego serducha wielkie dzięki, że jesteście ze mną jeszcze dodatkowo. A więc co? Wszystkie kolekcje sobie tutaj rozłożyłam. Ja od jakiegoś czasu, słuchajcie, nie kupuję całych zestawów. No, majątek byłby to, więc wybieram to, z czego wiem, że będę korzystać. Chcę pokazać wszystkie kolekcje, więc segreguję po prostu to, co wiem, że będzie w użyciu. Dlatego jest to kolekcja duża. Jest nowość mintajowa, czyli bloczki 20,3 na 20,3. Dalej te nasze zeszyty uzupełniające, są naklejki, oj, do góry nogami mam, z napisami i takie naklejeczki, wiecie, z elementami. Także to jest to. Ja sobie zawsze jeszcze dokupuję osobno elementy do wycięcia, żeby, wiecie, zawsze mieć na okładkę do pokazania, w razie czego z czym pracuję, a te elementy sobie docinam. Są jeszcze osobno wycięte, o ile mnie pamięć nie myli, bo dawno nie kupowałam, te dajkatsy, takie, wiecie, już te elementy już wycięte, gotowe. Są takie dodatki z kopertami, z takimi jakimiś tagami, kółeczkami. Cóż tam jeszcze było? Ogólnie rzecz biorąc, Mintaj wprowadził mnóstwo nowości. Są bazy, są maski, są tekturki, są kalki. Jest tego ogrom. Nie jestem w stanie mieć wszystkiego, kupić wszystkiego, więc wybrałam te bazowe produkty, aby pokazać Wam, jak to wygląda. Może się skuszę na jakieś, bo tam fajne były te kaleczki i maski, ale ja tak zbyt dużo nie korzystam z tego, więc wiem, że pewnie by to leżało, a zawsze się może przydać do rozdania dla Was. Moi drodzy, ja tym razem zdecydowałam się na przedsprzedaż w sklepiku Gosi. Do tego dostałam troszeczkę też tutaj gratisu, więc też Wam to pokażę. No i co? Zaczynamy oglądanie. Ja sobie to tutaj zbiorę na bok i każdą kolekcję po kolei będę z Wami sobie oglądała. No więc, moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy od kolekcji Home Sweet Home, tak jak już wspomniałam, ponieważ te piękne hiacynty mnie tutaj troszeczkę nastroiły. To jest fiolet, powiecie, fiolet, tak chętnie od niego zaczynasz. To jest fiolet, który ja akceptuję, czyli taki fajny, lawendowy odcień, delikatny, nie jest to taki ciemny, mocny, ostry fiolet, więc może być. W sklepiku Gosi do każdego zamówienia za kwotę powyżej, z każdej kolekcji, tam jest jakiś limit, już teraz nie pamiętam, bardzo przepraszam, ewentualnie jak ktoś by uciekł, chociaż teraz nie wiem, czy wrócę do tego, bo ta przedsprzedaż już się zakończyła, ale przy zakupie powyżej jakiejś kwoty z danej kolekcji jest zestaw takiej tekturki i maski do tego zestawu. I tutaj właśnie mamy, jak widać, taki zestawik zapakowany, Craft Ula, sklepik Gosi. Taki zestawik dostajecie. Ja jeszcze dostałam takie elementy do wycinania, kółeczka, to z kolekcji Greenery Invitation. To są takie starsze kolekcje, chyba z Lemona, tak mi się kojarzy. Tak, bo tu są te dinusie, tu mamy koperty, tu mamy kwiatuszki. Ja z takich rzeczy, słuchajcie, mam mnóstwo, bo ja sama też, jak pamiętacie, byłam w design teamie Craft O'Clocka, więc jeszcze sporo tych kolekcji różnych mam. Takie rzeczy bardzo chętnie daję do gratisów, też do Waszych paczek, no bo oczywiście człowiek nie jest w stanie tego w żaden sposób przerobić, jak to się mówi. Ja jeszcze też mam tam mnóstwo tych cienkich paseczków, to już w ogóle oddaję do szkoły, bo ja z tego nie korzystam, ale wiem, że są osoby, które chętnie przygarną, także bardzo się cieszę, bardzo dziękuję.
I zaczynamy, tak jak już mówiłam, od kolekcji Home Sweet Home. Ja sobie może najpierw wezmę te rzeczy, które chcę tutaj zdjąć, a papiery będę pokazywać na koniec. I tak jak już wspominałam, do tej kolekcji jest tekturka, zestaw tekturek. To są takie klucze, mamy w rameczce motylka i jest tu taki motylek też osobno. I taka śliczna maska w takie delikatne wzorki. Pięknie wygląda. Bardzo ładnie się prezentuje. Jeżeli zaś chodzi o kolekcję, tak jak mówiłam, nie kupowałam wszystkich składowych tej kolekcji, ale dużą kolekcję 30,5 na 30,5, kolekcję 20,3 na 20,3 to jest ta nowość i zeszyt uzupełniający 15,2 na 23 to są moje ulubione, słuchajcie, zeszyty, tamte arkusze papierów niejednokrotnie, no po prostu przecudowne są, bardzo lubię. Jeżeli nawet ktoś jakoś tak finansowo nie jest w stanie mieć, wiecie, wszystkiego czy dużej kolekcji, to te zeszyty naprawdę są fantastyczne na takie mniejsze kartki, bardzo szybciutkie kartki, bo tu też są fajne elementy do wycinania, więc ja bardzo je lubię. I teraz, jeżeli chodzi o zeszyt uzupełniający, na okładce taka koronka troszkę wygląda, jakby taka gumowa była. Mamy krateczkę, ładną taką lawendową kratkę. Dalej mamy listeczki śliczne i tu jest taki jakby kołderka, taki kocyk fajny ekris z różnymi gałązkami, listeczkami. Tu taki wzoreczek lawendowy, tu kawałek dechy. Tutaj mamy śliczne takie lawendowe strony. Powiem Wam, że no nie wiem, czy ktoś za chwilę tego nie nagra, żeby to wykorzystać przeciwko mnie, ale chyba zaczyna mi się podobać taki odcień fioletu. Padło to słowo. Tu jest biała strona i ma takie piękne gałązki, bardzo fajne, to jest, można coś tutaj ładnie zdjęcie wkomponować. Uwielbiam paski, paski zawsze są cudowne, w fajnym beżowym tutaj odcieniu, jest koroneczka. Jest taka lawendowo-fioletowa krata i te piękne, taka łączkowy arkusz. Ja zamówiłam ich dużo więcej, ponieważ z nich będę wykorzystywać do zrobienia zaproszeń na 18 mojej córci. I tu takie słomkowe, nie wiem, taki jakby kawałek koszyczka. No i tutaj są, słuchajcie, te elementy do wycinania, o których mówiłam. Przecudowne kwiaty, piękne są te kwiatuszki. Mamy w takich dzbaneczkach, mamy mafinki, jest zajączek, no i takie piękne kobitki tutaj i lampionik. Są też kokardki. Na odwrocie mamy taką tkaninkę tutaj, a tu jest tak sielsko-wiejsko, no taki słodki mój dom. Takie piękne talerze, budzik, kwiaty w doniczkach. Od razu pomyślałam o naszej jagodziance, o Madzi Szczęsnej. Mamy tackę z takim świeżo pieczonym chlebkiem i masełkiem. Piękna, naprawdę. I kawusia. Słuchajcie, i takie lato, poranek, altanka, kawusia, chlebek świeżutki, upieczony z masełkiem i świeża, pachnąca kawa. Coś niesamowitego, aż już by mi się chciało lata. A po odwrocie mamy taką płytę jakby. No i tak wygląda ten bloczek uzupełniający. Pozwólcie, że ten blok 23 na 23 tak ominę troszeczkę, bo my będziemy go oglądać w tej dużej wersji, bo one się powtarza, tylko jest tu pomniejszona. Pięknie, słuchajcie, i to już jest coś, co mogłabym w Mintaju pokochać, ponieważ te obrazy są pomniejszone i w albumie 20, takim dużym, gdzie karta ma 20 na 20 na przykład, to pięknie zagra, bo to całe się zmieści na arkuszu. Strzał w dziesiątkę, że Mintaj zdecydował się na te mniejsze formy. Ja już nie pamiętam, czy są małe bloczki, ale chyba nie ma. Teraz nie wiem, nie kojarzę, nie widziałam. Może nie zwróciłam uwagi. Być może są, bo ja raczej tak nie zwracam na nie uwagi. Ale teraz po odwrocie strony piękne książki, listy, maszyna do pisania klucz, taka gąska cudna. I tu mamy książki, budzik, dzbanuszek z domkiem, kapelusz. Fajnie, takie naprawdę klimat sielski. Ja sobie zerknę tylko, czy tu jeszcze coś do... Jedyne co, bo ja tak już zerkałam w to, słuchajcie, to ubolewam nad tym, że tak zmarnowana strona tutaj jest, bo jakby Mintaj chciał zachować te swoje takie ala journalingowe, wiecie, jak w tych dużych są tutaj też, ale fajnie by było, jakby z tej drugiej strony był jednolity arkusz. Dalej tak obstawiam przy tym i tak mi zawsze bardzo żal, że to z dwóch stron jest zadrukowane. A i z tyłu też jest super. Z tyłu też jest to samo, co jest na przodzie, więc fajnie, bo jest wykorzystana okładeczka. No i mamy tył. A słuchajcie, poczytam z ciekawości. Nasze wskazówki
powycinaj z naszych kolekcji tyle, ile jesteś w stanie. Duży wybór szczegółowych wzorów stwarza ogrom twórczych możliwości. Z naszymi papierami możesz stosować takie techniki jak warstwowanie i precyzyjne wycinanie, aby w efekcie tworzyć prace bogate w dekoracje, wielowymiarowe i pełne smakowitych detali. Nasze papiery doskonale współpracują z różnego rodzaju preparatami. Spróbuj wykorzystać je w połączeniu z technikami Mixed Media. Fajnie, dobra, super. Mamy średnią kolekcję. Ja oczywiście, tak jak wspominałam, jeżeli jest taka możliwość, to zawsze do kolekcji dobieram sobie. Te elementy są po odwrocie tej okładki tutaj, ale ja zawsze wolę mieć je osobno, bo ja to powycinam. O, ładna. Tą też mam właśnie do Karoliny. I powiem Wam, że ja wolę tak, bo sobie to powycinam, mam przygotowane, jak robię jakieś live'y, czy tutaj jakieś tutoriale na kanał, to zawsze jestem w stanie pokazać, z jakiej kolekcji korzystałam, ponieważ mam w całości okładkę, więc zawsze sobie taki dodatkowy zestaw elementów kupuję, jeżeli są po prostu w danych kolekcjach możliwość taka. No i mamy napisy. Wszyscy wiedzą, że ja jestem bardzo napisowa, uwielbiam napisy, zawsze w moich pracach napisy wiodą prym, więc mamy, słuchajcie, Home Sweet Home, naklejki papierowe, dom, rodzina, czas, nasze cudowne, rodzinne, to takie bardziej większe, to fajnie albo na layouty, albo właśnie na albumy. No i tutaj mamy takie mniejsze, nowy początek, więź. Wiecie co, to ja już o tym mówiłam, że tak muszę do Mintaja napisać, czy jest taka szansa, żeby choć 2 takie paseczki były w dniu urodzin, serdeczne życzenia, albo wiecie o co chodzi, że można by to na kartki wykorzystać, bo trudno mi jest właśnie na przykład tutaj dom rodzinny, nasz nowy dom, to można na kartkę, jak się idzie na parapetówę, ale brakuje mi troszeczkę takich napisów, żebym mogła je umieścić na kartkach z życzeniami, bo one są świetne, te napisy, ale właśnie takie do kartek trudno mi czasem jest tak dobrać. Na pewno wiecie, co mam na myśli, więc no, tak by to wyglądały moje przemyślenia. No i mamy tutaj też te naklejeczki. One są jeszcze na osobnym arkuszu, takie elementy właśnie w formie naklejek. Dobra, ja sobie to odkładam na bok, słuchajcie, i zabieramy się wreszcie za oglądanie tej kolekcji. Naprawdę ten fiolet tutaj mnie oczarował. W sensie takim jest śliczny, bardzo delikatny, taki lawendowy, taki, który no, cieszy oko. Nie jest dla mnie jakimś uciążliwym fioletem, bo wy wiecie, że ja z tym fioletem to mam troszkę pod górkę. Nie przepadam za fioletowym, ale jak widać się przełamują. Czekajcie, może zróbmy to tak. Ja sobie tak położę, zerknę w podgląd, żebyście mnie dobrze widzieli. Okej. Dobra. Żebym wiedziała, że jak przełożę, że będziecie fajnie widzieć tutaj, co pięknego na tych stronach się znajduje. No i mamy, słuchajcie, arkusze 30,5 na 30,5, chyba tak naprawdę takie najpopularniejsze, które zazwyczaj są kupowane. W Mintaju jest gramatura 250, jest 12 arkuszy, czyli macie jakby 2 kolekcje po 6 arkuszy, czyli mamy 6 arkuszy i one powtarzają się razy 2. Oni piszą 12 wzorów, bo są dwustronne, więc wiadomo. Gramatury mamy 250, no i mamy bonus z tymi elementami, czyli tutaj to, co mówiłam i to, co sobie kupiłam też osobno. Te elementy do wycinania są na wewnętrznej stronie okładeczki. I lecimy sobie arkusz numer 1. One są jeden za drugim po 2, więc ja od razu je zabieram. Historie mintajowe papierów są niesamowite, ponieważ patrząc na te grafiki, to widzimy jakby całą historię tutaj opowiedzianą. Mnie zawsze trudno jest ciąć je do albumów takich mniejszych rozmiarów, no, z wiadomych powodów, więc cieszę się bardzo, że są te 20 teraz. Naprawdę duże ułatwienie. Mamy piękny pokój, taki pełen kwiatów i właśnie tego, co mówiłam, tylko że nie w altanie, a w pokoju. Mamy ten świeży chlebek, masełko, jest dzbanuszek z herbatką albo z kawką, są książki. No w takim pokoju mogłabym posiedzieć trochę dłużej, nawet jeżeli jest tutaj lekko fioletowy. No i mamy łączkę z takich drobnych kwiatuszków. Jest przepiękna, jest cudowna, bardzo ładnie będzie się sprawdzała w podbiciach, właśnie w takich bazach do kartek, a w albumach super też na strony, na jakieś klapki, na takie, wiecie, elementy. A ja to mogę sobie tu kłaść, czemu ja to tam przesuwam. No i mamy arkusz numer 2.
Mamy ten pokój jakby z drugiej strony, albo może to już jest drugi pokój. Piękne te kwiaty, tutaj wszystkie klucze, słuchajcie, pięknie wkomponowane. Mamy okna, wyjście na ogród, jest cudowna sofa, książki. Ten klimat taki bardzo się powtarza z tamtej poprzedniej karteczki. Tutaj już myślę, że mogłabym coś wymyśleć, bo nawet jak rozetnę to na taki album, to fajnie się to tu przekroi i nie będzie tak bolało, bo nic tu tak mocno nie przetnę jakoś bardzo. Odwrotność to, o fajnie. To są takie panele, które ja już patrząc na to widzę, że no jest to fajnie na stronę, ale można by coś z tego pokombinować, bo one są ładnie, widzicie, nic no, nie jakby i te mają te dookoła rameczki, więc można by tu było coś fajnego wymyślić z tego i na pewno to zrobię. Arkusz numer 3, tu mamy tak jakby na zewnątrz ten domek z takim fajnym patio, pięknie ukwiecony, no, śliczne. No słuchajcie, te grafiki tutaj się bardzo powtarzają, one są tylko w różnych formach, w różnych nie okolicznościach, jak to się mówi, mają różne inne zadanie, nie wiem jak to powiedzieć, ale widzicie, że ciągle się powtarzają te same grafiki, tutaj tylko są jakoś inaczej poukładane. O, piękne grochy. Grochy, słuchajcie, kto grochów nie lubi? Zawsze idealne na bazy, na podbicia. Ja lubię, wiecie, że ja jestem taka basicowa i lubię właśnie takie elementy, gdzie mogę sobie na nich poszaleć potem kompozycyjnie, więc takie bazowe zawsze superanckie. Tutaj strona numer 4, arkusze numer 4 to są arkusze takie fantastyczne do layoutów. Słuchajcie, osoby, które tworzą layouty, to jest magia, bo ja bym to zapewne już wszystko tutaj powycinała od razu te wnęki, przypasowała do jakichś zdjęć, albo po prostu zdjęcia od tyłu tak dopasowała, wiecie, przykleić je od tyłu i żeby tu wychodziły, no już pomysły na to by były, gdzieś tam dekoracje. To osoby, które kochają layouty, na pewno będą zadowolone. Ja gdybym miała tutaj coś z tą stroną robić, skoro nie jestem layoutowa, z pewnością powycinałabym sobie te ramki i wykorzystała w albumie albo w kartkach, ale już na pewno tego nie zrobię, ponieważ po drugiej stronie jest najpiękniejszy arkusz, jaki może istnieć, czyli paseczkowy. Nie wiem, co ze mną jest, uwielbiam pasy, świetnie mi się w albumach bardzo podobają, ja robię takie książeczki, często wsuwane za foliowe opaski i tamte pasy, to jest po prostu magia, uwielbiam. I to jest arkusz, słuchajcie, już widzę, który pokochałyśmy obydwie z Karolcią, moją córcią. Arkusz numer 05. Piękny łąkowy arkusz. Tu widzicie te panele, takie, o których tam mówiłam wcześniej i na nich nasiane są piękne kwiatuszki o takim delikatnym, liliowym, pięknym kolorze i jeszcze do tego takie biało-kremowe, które trochę tej lilii, tam tego kolorku przejmują w tym swoim takim podtonie. Przepiękne. My co wybraliśmy na zaproszenia na 18, ona oczywiście będzie podbite troszeczkę od spodu, to nie będzie jakby ta główna baza, ale będzie gdzieś tam na spodzie pięknie widniała. Przecudowny arkusz. Jest naprawdę, bardzo cieszy oko, jak się patrzy na niego. Nie wiem, coś jest w nim magicznego. A po drugiej stronie mamy taką podłogę sklepek, więc znaczy wiecie, jest ładna jak najbardziej, ale z pewnością nie miałabym jakiegoś większego dylematu, bo wybrałabym na pewno tutaj te liliowe. No i arkusz numer 06, to jest arkusz, o którym też już wspominałam przy okazji tych 20. Ten layoutowy, czyli mamy takie fajne kompozycje na tych małych obrazeczkach. Ktoś kiedyś mnie pytał, a ja zawsze zapomnę, słuchajcie, bo ja też to wycinam potem, jak robię albumy. On ma około, no nie wiem, 7,7 na 10,2 chyba. No coś w ten deseń. A po drugiej stronie mamy te łuka też ładnie tutaj wykorzystane. Ja czasem, bo niektóre są szersze, mi się wydawało. Mi się kiedyś wydawało, a są, coś jest tu, bo zobaczcie, ten jest, a ten jest trochę dalej, więc niektóre może tu są szersze. Kiedyś rozmawialiśmy na ten temat i ja w momencie, kiedy, no wiecie, nie jestem w stanie wykorzystać z jednej kolekcji wszystkich tych elementów w ten sposób, więc wycinam sobie w poszczególnych okienkach te elementy i wykorzystuję w kartkach. No spójrzcie, jakie to jest piękne tutaj, całe gotowe. No może tu nie, ale tutaj już ta gąska, no fantastyczne. Czy ta maszyna do pisania z książkami dla nauczyciela, kartka, czy tu z kluczem dla nauczyciela, więc jak najbardziej w taki sposób te arkusze można sobie wykorzystać. I tak zobaczyliśmy sobie wspólnie, słuchajcie, pierwszą z kolekcji, kolekcję Home Sweet Home. Ja mam tutaj, tak jak wspominałam, duży arkusz, mam elementy do wycinania. Oj, przepraszam, mam tu kolekcję 20 na 20, mam tutaj bloczek uzupełniający, mam te naklejeczki i mam napisy.
i do tego w gratisie do kompletu ze sklepiku Gosi tekturka i maska. I to by była kolekcja numer 1. Dobra, czekajcie, żebym sobie teraz tutaj nie zmarała. Ja sobie może podmienię, żeby nie robić zamieszania, nie wstawać i nie kombinować. O, to muszę teraz sprawdzić, bo się przesunęłam. Ja to tak ładnie sobie ułożyłam, żebyście wszystko widzieli dokładnie. Myślę, że będzie dobrze. Wiecie co, inni ma lekko, jak to mówią. Ok. Chcę, żeby ta widoczność była dobra, żebyście fajnie to widzieli, choć pogoda, jak to mówię zawsze, no jakoś tak nie dopisuje na razie póki co, ale jakoś trzeba to przeżyć. Drugą z kolekcji, którą chciałabym zaprezentować, to jest fotograf, czy taka fotograficzna kolekcja. No i mamy od razu na górze tutaj tekturki z Craft Uli. Jest tutaj klisza, są takie znaczki, chmurki, przy tym są aparaty, są takie znaczki fajne i maska w grochy. Więc to jest do zestawu, który zamówiłam ze sklepiku Gosi. Mamy kolekcję też zeszyt uzupełniający, mamy naklejeczki, więc zaczniemy sobie może od tego arkusza. Odłożę sobie go na bok, będzie mi tu łatwiej potem odkładać na niego. Tak to ułożymy. Kolekcja, tu mamy elementy do wycinania, piękne aparaty, słuchajcie, statywy, cudowne te kwiaty są. To mi się podoba, że kolekcja jest taka w kierunku trochę vintage, znaczy trochę, patrząc tu na górę, vintage'owa, taka właśnie w takich ciemniejszych barwach, a te kwiaty stanowią cudowny kontrast. Zresztą widzicie, że to jest całe tak poprowadzone w takim vintage'u, a ten seledyn tak pięknie jest tam przeprowadzany przez mięta. Taka ciemniejsza, przybrudzona. No mamy takie atrybuty fotografa, nawet dron tu jest, więc można pracę robić. No i z tyłu bardzo ładne tło. Piękne, podoba mi się, więc odkładam sobie go już tutaj na bok. Zacznę też od naklejek, bo tak mi to będzie łatwiej tam układać. Naklejeczki, napisy, klik, fotografia, aparat, negatyw, ta chwila, zoom, uśmiech, proszę, wspomnienia, magia, aparat, pstryk. No takie wiecie, z pewnością nie będę miała ich gdzie wykorzystać, no ale są tutaj. No i mamy chwyć chwilę, magia fotografii, świat obiektywie. To jest, słuchajcie, to są napisy fajnie stworzone właśnie do layoutów, do albumów. Brakuje mi to, co mówię cały czas, właśnie tych napisów, żeby chociaż te dwie ostatnie linijeczki. Ja nie mówię, że cały arkusz, bo firma ma swoją wizję, ja też nie chcę w nią jakby ingerować, ale myślę, że fajnie by było, żeby tak była gdzieś też taki ułamek dla osób kartkujących z takim fajnymi hasełkami, czy na urodzinki, czy voucher na przykład, nie? Bo można takie fajne vouchery z tego porobić, prezenty, takie karty podarunkowe i tak dalej. No i tak by to było. Patrzę, czy coś tutaj, piękne wspomnienia, nocna sesja. Może tu jest gdzieś voucher, a nie widzę. No nie będę czytać wszystkiego. W każdym bądź razie tak to wygląda. No i mamy naklejeczki. Naklejki. Słuchajcie, wiele pytań było o to, co z takimi naklejkami robić. No są osoby, które prowadzą swoje bullet journale, tak, te planowanie w ten sposób z naklejkami. Ja to nie jest to moja jakby, po śląsku się mówi grajwka, moja taka, nawet nie pasja, tylko wiecie, mój konik. Ja wolę opisać sobie to bardziej, nie używam naklejek. Dla mnie to jest potem zbyt kolorowe, jest zbyt tłoczno i mnie to rozprasza. Wolę mieć surowo, ja jestem taka zadaniowa, wiecie, wypisane, ale mnóstwo osób tworzy i są, wiecie, te planery całe i to fantastycznie w takich planerach można sobie też wykorzystać. Albo jeżeli ja pracuję z takimi elementami, to powiedzmy, że sobie wybieram raz, dwa, mam 4, 5 kart w aparacie, raz, 2, 3, 4 bym tu zrobiła w tym momencie, a może bym nawet ten mały dała. Naklejam sobie to fajnie na karton. Mogę to oczywiście zrobić z tymi elementami do wycinania z arkusza, ale to tak jak mówię, wykorzystuję do trzymadełek, do zamknięć w albumie, takie naklejeczki też jak najbardziej można wykorzystać, a elementy z samej kolekcji w tym momencie mogę do dekoracji wykorzystać, więc no tak to fajnie, no są, więc wiadomo. Dobra.
Tu mamy, jedziemy z bloczkiem połówkowym, żeby to było tak już jak tradycja nakazuje. Bloczek połówkowy, słuchajcie, tak jak ten poprzedni, też 250 gram, bo ja tam nie wspomniałam, tutaj są 24 dwustronne arkusze, mamy 8 wzorów po 3 razy występujących, czyli jest taki pakiet 8 arkuszy ze wzorami i one są 3 razy takie pakieciki w tym bloczku występują. Ten okładkowy oczywiście jest jeden, taki podzierany. No i mamy fajnie takie spękane elementy, taką ścianę, gdzie farba gdzieś tam sobie przebija. To wszystko są cudowne arkusze, słuchajcie, albo do podbicia, do bazy na kartkę, albo do samej takiego głównego elementu kartki, na którym dopiero będę układała kompozycję. Więc tutaj zobaczcie, z takim popękanym, jak sobie tu klisza, tu aparat, taką przestrzenną, ale jednak płaską do koperty kartę bardzo, bardzo lubię. Przecudowny, gdzieś jakbym to widziała, słuchajcie, przecudowny arkusz z takimi poukładanymi kliszami. Tu mamy całą stronę aparacików malutkich. To są takie fajne basiczki. No i tutaj jest jakby ktoś te tusze takie, wiecie, gdzie się ich rozbija, tak rozlał fajnie. No nie wiem, to może nie do końca, bo to takie spękania, ale no nie wiem, tak mi się skojarzyło. Znowu mamy aparaciki, cały arkusz aparacików. Tu jest taka ściana, jakąś szpachelką pomachana, popsykana na brązowo. Mamy tutaj, ja zawsze się zastanawiam, to jest taka ściana, to się jakoś nazywa z tymi, ja muszę to kiedyś znaleźć, bo to często występuje, a ja nigdy nie wiem, jak to nazwać, może ktoś będzie wiedział. No i znowu mamy aparaciki na tych spękaniach, tu mamy takie studio fotograficzne, są tła, są lampy, całe te, wiecie, zabudowania tutaj u góry na ścianie. Tak patrzę do siebie na górę i mogłabym powiedzieć, że też mam taki sam z galimatias, więc chyba nie jest tak źle. O, jaka piękna strona, słuchajcie, te spękania, a na niej ponarzucane te kwiatuszki w niektórych miejscach. Bardzo to pięknie wygląda, jest cudowny ten arkusz, bardzo mi się podoba. I tu coś takiego mocno kontrastowego, bo taki czarny arkusz z przebiciami w różnych kolorkach. No i tu mamy jakiś taki skład, kolaż takich różnych elementów, jakichś kart, kartek z notatnika, czy coś w tym rodzaju. Mamy piękne kwiaty, które mnie tu zachwycają w tej kolekcji, bo tu już mamy te elementy do wycinania, są obiektywy, są aparaciki, z takich obiektywów można fajne też madełka do mat zrobić, też to będzie świetnie wyglądało. Bo tych obiektywów tu troszkę jest w tym podobnym rozmiarze, więc to by się sprawdziło. No i mamy aparacik tutaj na statywie, a po drugiej stronie takie mocne zbliżenia na kliszę, taki vintage'owy klimat. No i tu postacie, pani fotografki, panowie fotografowie, co mnie tak nie bardzo interesuje, bo ja nie lubię wykorzystywać postaci, więc pewnie bym wykorzystała tę stronę numer 2, gdzie taka klisza jest. No i mamy tak raz, 2 i 3, czyli 3 takie pakieciki w tym bloku mamy. No i jedziemy, słuchajcie, jest tutaj ta kolekcja średnia 23 na 23 i tutaj mamy 4 razy 12 wzorów, tak? Czyli 6 arkuszy, bo tu oni piszą wzory, bo to jest dwustronne, więc zapewne tu jest 6 arkuszy i one występują po 4 razy, bo jak jest 24 dwustronnie zadrukowanych arkuszy, no to by to pasowało. I 2 bonusy na wewnętrznych okładkach, czyli ja się skupię teraz tak, na tych wewnętrznych okładkach, bo te duże sobie zobaczymy, bo one tutaj są pomniejszone. Aha, i one są takie same i z przodu i z tyłu, to już wiemy. Tak, więc zobaczymy sobie tutaj z tej strony. Mamy piękną kliszę, mamy czy negatyw, czy jakkolwiek to się zwienie, aparaty, mamy obiektywy, karty, jest to walizka fotografa, cały zestaw mamy ze statywem, tutaj mamy obiektywy, no więc takie bardzo takie atrybuty właśnie fotografów. Ja myślę, że to jest taka fajna kolekcja do stworzenia właśnie do tworzenia jakichś voucherów, bonów podarunkowych na sesje i tym podobne. Dla kartek takich właśnie hobbystycznych fotografów. Ale myślę, że i spokojnie można wyczarować przepiękny album. To jest kwestia tylko doboru papierów. Tam, gdzie na przykład jest jakieś studio, które tak zupełnie mnie nie interesuje, bo ja na pewno tego nie wykorzystam, to z pewnością jest strona druga, która doskonale się sprawdzi. Sobie tylko zerknę. Ok. Żebyście mieli wszystko jak na tacy. Aż się boję, jak to będę obrabiać z tej kolorystyce pogotowej. To już oglądaliśmy, bo to miałam na osobnych arkuszach do wycinania. I jedziemy z arkuszem. A czy ja to oglądałam? Nie,
pokazywałam ten arkusz, nie? Bo tam chyba było po drugiej stronie takie ładne tło, tak. I mamy arkusz numer 1. Czyli to, co mówiłam, że to tak niezupełnie mój klimat, takie studio fotograficzne, zresztą bardzo duże, w żaden sposób nie byłabym w stanie go przeciąć, porozcinać, coś z tego zrobić. Ewentualnie tutaj ten panel, jeszcze by fajnie można było coś z nim podziałać, albo jeden osobno, albo drugi. Tak, ale w całości miałabym z tym problem, natomiast z tyłu jest przepiękny arkusz, cudowny vintage'owy klimat, w pięknych takich beżowo-rdzawo-brązowych kolorach, więc świetnie można z niego skorzystać. Arkusz numer 2 znów taki bardzo duży, ale tutaj jak myślę sobie, jakbym to rozcięła na taki, to nawet to mi nie przeszkadza, że to jest tylko takie, wiecie, do połowy. Myślę, że spokojnie można by to było wykorzystać, czy to na jakąś... Chociaż tutaj już potem, bo tak utnę ten aparat na kontynuowanie strony, też myślę, że tak, ale na szczęście mamy fajną, słuchajcie, drugą stronę i to mi się bardzo podoba, bo to potencjał do wykorzystania w albumach jest olbrzymi, to są takie, jak to się mówiło na te z Instaxów, dobrze mówię, takie te, nie kliszę zdjęcia, najgorzej pokazywać papiery i brakuje słów, to w albumach fenomenalnie można wykorzystać, w kartkach również, bo są takie mniejsze te elementy. Tu nawet jak on jest taki ścięty, to mogę jeden za drugi wsunąć i też spokojnie damy radę. Mamy arkusz numer 03, no też tu jest taki bardzo duży. Wiecie, kiedy ta grafika wychodzi nam poza połowę arkusza, jest dla mnie przynajmniej trudno ją wykorzystać, no chyba że mam album taki 20×20 bez problemu. Czy te kwiaty nie są piękne? To jest coś cudownego, ale tu spokojnie już bym wycięła taki arkusik, a najwyżej te spody, czy na kieszenie, czy właśnie na, czy można w tę stronę i na wydłużenie wzoru, więc jak się pokombinuje, to myślę, że da radę. My teraz pracujemy na tym postkrapmasowym warsztacie albumowym też z mintajową kolekcją, tą Akademia, więc tam też te takie duże są grafiki. Tak zaczynamy, dopiero go mamy zrobione 2 strony, chyba tak, więc no dzieje się tam. Więc też okiełznujemy te wzory mintajowe. I po drugiej stronie piękny bazowy arkusz w takiej ciemnej zieleni, przybrudzonej, zgnitej, pudrowej. Bardzo ładny jest, bardzo fajny. Ja lubię takie bazowe, dla mnie to jest super. Arkusz 04, no to fani, słuchajcie, layoutów tu będą przeszczęśliwi. To jest, słuchajcie, to jest coś przecudownego i on w tej kolekcji tutaj 20×20, no to będzie cudowną stroną albumową i tu nie ma co gadać. Spójrzcie tylko na to. Cieszę się bardzo, że Mintaj wypuścił te 20. Naprawdę, to daje dużo nowych możliwości, co nie zmienia faktu, że naprawdę tu jest coś pięknego. To bardzo mi się to podoba. Te połączenia kolorów fenomenalne są. A z tyłu mamy mnóstwo takich klisz. Słuchajcie, raj dla kartkowiczów, bo ja zapewne, znając siebie, bym to pociachała właśnie na takie mniejsze elementy i wykorzystywała sobie w kartkach, w kompozycjach kartkowych. Bardzo fajnie, ale też świetnie może to wyglądać na matach albumowych, także super. Przecudowny arkusz 05, w te piękne kwiatuszki, czekałam na nie, bo ja nie oglądałam jeszcze tych kolekcji, słuchajcie, one do mnie, wczoraj je odebrałam z paczkomatu, wczoraj nie było mnie, dzisiaj też wiadomo, nagrywam to w sobotę, od rana sprzątanie, sobota, dzień wiadra i mopa, więc dopiero teraz zasiadłam do tego i pierwszy raz je oglądam. Zerkałam na niektóre, tylko te bloczki 20×20 gdzieś tam, ale też tak jakby nie przyglądałam się bardzo mocno tym wzorom, ale wiedziałam już, że te kwiaty z tej fotograficznej kolekcji są przecudowne i tak też mamy je tutaj na tle, więc grzechem byłoby je zaklejać, aż się boję, co jest z tyłu. No, też dosyć ładna strona. Najgorzej, jak z obydwu stron jest ładnie. Ja taka, wiecie, jestem pogodzona, kiedy z jednej strony jest jakiś duży element, z którym będę mieć problem, potnę ten, ale kiedy z dwóch stron jest tak ładnie, no to naprawdę jest ciężkawo, jak to się mówi. Mamy tu stronę, która ma mnóstwo aparacików. Piękna strona, słuchajcie, na podbicia, na bazy. Strona taka na oklejanie właśnie też mat w albumach, gdzie te aparaciki są przecudowne, bardzo fajne. Takie urocze, słodkie te aparaty wyglądają, to bardzo mnie ujęły. No i ostatni arkusz, słuchajcie, to jest arkusz 06, sławetnie już znany arkusz z journalowymi kartami. No i wiecie, no ja nie będę się powtarzać, mamy tutaj nawiązujące do samej kolekcji te grafiki, z tyłu mamy też te arkusze, które już oglądaliśmy. Tutaj pięknie widzę potencjał, słuchajcie, cieszę się, że są 2-3 razy
Piękne to jest, bardzo mi się to podoba z tym, wiecie, tu obiektywem, te rameczki, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj sam obiektyw. O, to super, że to jest kawałek tej pięknej strony. Tak jak mówię, no ja z postaciami tak nie bardzo jestem za pan brat, ale już tutaj cudnie, więc można działać. Tak prezentuje się ta fotograficzna kolekcja dla fanów takich klimatów, no jak najbardziej, słuchajcie, jest śliczna. Ja sobie tutaj to odkładam. I jedziemy z kolekcją kolejną, która jest tutaj na tapecie, a jest to kolekcja, ja mam tylko problem z czytaniem tych nazw, Winged Melodies. Będę musiała tłumaczyć, bo mogłam sobie, słuchajcie, przetłumaczyć to razem, bo w sumie to jak jestem łusiek, tak nie kojarzę tych nazw, wiecie, do końca, ale czy to wszystko trzeba wiedzieć, nie? Ale powinnam się była przygotować, ktoś powie, no jak ty to prezentujesz? Pewnie to jakoś można przetłumaczyć. W każdym bądź razie jedziemy z taką kolekcją, która już tu pięknie zapachniała wiosennie. Ja sobie... Okej. Nie wiem tylko, co to znaczy, no bo tu melodię, więc wiadomo, wiosenne to nie. Wieczny, nie wiem, słuchajcie, niech mi podpowie ktoś, ale pewnie będę szukać. I tutaj ze sklepiku Gosi z Craft Uli mamy na ulu, chciałam powiedzieć, na pięknej budce z takimi kwiatuszkami siedzi sobie ptaszek. Tu mamy taką rameczkę z kwiatkiem, taką, wiecie, kółeczko, ramkę. Wziąłam sobie drugiego telefonu, to bym sprawdziła. I ona tu ma takie gałązki, też ta budka tam taka fajna wisi i tu stojąca budka z ptaszkiem i z gałązkami. Bardzo fajna ta maska w takie jakby drewno, słoje drewna. Bardzo ładnie to wygląda. Ok. No i zaczniemy sobie oczywiście od... Dobra. No to ja to będę odkładała. Od elementów do wycinania, bo oczywiście znowu mam je osobno. Piękna kolorystyka, bardzo delikatna taka z jednej strony, a z drugiej troszkę tych kontrastowych barw sprawia, że jest taką soczystą wiosną, w takim troszeczkę innym wydaniu. Mamy tu piękne gniazdka z jajeczkami, dużo ptaków, kwiatuszków, zobaczcie, bo tu są takie i bardziej biało-zielone i trochę różowo, takie z taką zielenią pomieszane, a tu gdzieś ta mięta, taka niebieskość, ten seledyn, czy jakkolwiek się zwie. No i mamy rogaliki, mamy kawuśkę, budki, które uwielbiam, koszyczki piknikowe, budek jest więcej, piesek jest jeden, drugi z piłeczką, więc super. Na odwrocie mamy taki piękny, różowo-pudrowy kolorek, więc sobie to tu odłożymy, to zaraz też tam reszta pójdzie. No i mamy, słuchajcie, napisy. Marzenia razem, kocham, rodzina, nasz czas, cuda, natura, lubię na miejsce, spokój, więc tak by to wyglądało. Harmonia, wsparcie, marzycielka, najlepsze w życiu. Każdy ptak zna swoją drogę. Działaj, nie czekaj. Takie motywacyjne, zaufaj w ciszy. Także mamy, o, to na karteczkę, spełnienia marzeń. Super, cieszę się. Najlepsze życzenia. A może tam była? Ja nie zauważyłam, słuchajcie. Bo teraz bym to naprawdę tutaj poraziła. To przepraszam, ale teraz nie, bo rzuciło mi się to od razu w oczy. Spełnienia marzeń, najlepsze życzenia, kochamy Cię. O, to się cieszę bardzo, bo to będę mogła sobie na karteczki wykorzystać jak najbardziej. Cieszę się ogromnie. No i mamy naklejki. Piękne są naklejeczki, słuchajcie. No takie nawiązujące do tych elementów, które już widzieliśmy. Więc jedziemy. Pierwsze mamy bloczek uzupełniający. Na odwrocie jest taka jakby strona z czegoś, takie przebitki z drukami, kremowy kolor i mamy piękne dechy w tych odcieniach takiego troszkę brązu, beżu, tego seledynu, czy jakkolwiek się ten kolor zwie. Ja wiem, że ktoś mnie poprawi za chwilę i z tym kolorem, ale ja zawsze mam z tymi kolorami problem, więc już kto mnie zna, ten wie, że ciężko to bywa. Mamy różowy i te groszki są takie kremowe. Od największych, tak nam się skupiałem, do najmniejszych. Jest strona z nadrukiem, taka basicowa bardzo. Mamy miętową krateczkę, mamy tutaj takie koronkowe, materiałowe kwiaty, gdzieś na koronce ponaszywane, bardzo ładne, takie do basica. To jest coś cudownego. Zobaczcie tylko, taka niby wiosna jesienią. Tak bym, jak tak patrzę na to, wiecie, ta aura, która tam się roztacza, jest taka jeszcze jesienno-zimowa, a tutaj gdzieś kwitnie już kwiat. Piękne to jest. No i mamy tu łączkę z tych jasnych kwiatuszków, a w związku z tym, że jest na tych deskach takich niebieskawych, bardzo ładnie się to odbija, świetnie wygląda. Cudowne. Mamy koronkowo, materiałowe takie tełka, tu mamy koronki na deskach. No takie fajne, basicowe, słuchajcie, tła. Tu na tych dechach niebiesiutko-miętowych mamy koroneczki. Tu mamy, zobaczcie,
ptaszki. To tak jakby, widzicie to? Niby jesień, niby jeszcze to takie oklapnięte te liście, a tu już kwitnie tam taka nowa nadzieja, nasza wiosenka i ptaki. I różowe dechy. I mamy elementy do wycinania, no i tu są kwiatuszki, są ptaszki. Tu po odwrocie jest taka ładna koronkowy design, a tu mamy, słuchajcie, rameczki, budki i to śniadanko pyszne, na które mam chęć, a na pewno na kawę. Jak skończę nagrywać, to zaraz idę kawę zrobić. I po drugiej stronie jest też ładnie taki miętusiowe tło. Mamy tutaj oczywiście kolekcję naszą 23 na 23. Zaraz sobie to wszystko zobaczymy na tej dużej kolekcji, a zerkniemy sobie tylko, jakie tutaj te elementy mamy na tej mniejszej wersji, na tej średniej. I słuchajcie, to jest fajne też, że nie napchali tutaj tych wszystkich elementów, żeby ich jak najwięcej zmieścić. Jest ich tutaj kilka, 3, 6, 9, 10, ale mają cudowny rozmiar. Zrobicie kartkę z tego bez mrugnięcia okiem, bo ładnie, powiedziałam okiem, bo ładną wielkość mają, więc można je super sobie właśnie wykorzystać. No i jedziemy, słuchajcie, z dużą kolekcją, to co skraperzy lubią najbardziej, czyli zaraz tutaj zobaczymy, co ten Mintaj w tej kolekcji nam przygotował. Zaraz się okaże. Ok, sobie tutaj odwrócimy. Mamy okładeczkę. Po zewnętrznej stronie okładki te elementy, które już widzieliście. Jeszcze sobie zerknę. Ok, czyli uciekłam gdzieś tam z kadru tym moim smyraniem non-stop w prawo i w lewo. I jedziemy z arkuszem 01. Arkusz 01 to taka, ja bym powiedziała gdzieś taka altaneczka, bo to taki mały domek jest, postawiony wśród kwiatów, krzewów. Mamy rowerek z kwiatami, piesek sobie na progu leży, tu gdzieś w krzakach jest budka, ptaszki tam sobie rządzą, motylki latają sielsko, anielsko, wiosennie, prawie letnio już. Nawet bym rzekła, że jednak letnio. Po drugiej stronie dechy, piękne dechy, śliczne, z przetarciami, bardzo ładnie, kolorystycznie ze sobą tutaj grają. Ok. Arkusz numer 02 to jest arkusz, gdzie mamy otwarte okno i tam jakby takie może by wyglądało to morze, ale nie jestem pewna. Piękne śniadanko, słuchajcie. Piękne haszczorki i tutaj ten hamaczek do huśtania. Ojejku, chciałoby się urlopu. A po drugiej stronie mamy korę brzozy, czy pień brzozy, taki wiecie, ujęty, czy kora. Wygląda świetnie, słuchajcie, nawet bym nie pomyślała, że może tak to fajnie się prezentować. Arkusz 03, mamy znów widoczek taki z okna, stoi klatka, są budki, mamy tutaj ptaszorki, mamy to śniadanko. Właśnie nie skupiałam się na tym, jakby tutaj z rozcięciem było. No tutaj bym to fajnie rozcięła w tym kierunku, gorzej w drugą stronę musiałabym tak, no jakoś by to tu dało, ale trzeba było pokombinować. Na szczęście tu jest fajna strona, więc mogę wyciąć jakąś kompozycję ze strony, która mi się bardziej nadaje do tego, albo ma większy potencjał, żeby to tak jakoś rozciąć i już. Ja patrzę pod kątem, wiecie, albumowania, więc no tak to niestety ze mną jest. A po odwrocie mamy przecudowne tełko, brudny róż, taki jaśniejszy, ciemniejszy i takie pasy z tego stworzone, więc bardzo fajnie to wygląda. Świetne na tła, na podbicia, rewelacja. Czego chcieć więcej? Mamy, słuchajcie, arkusz 04 i znowu tu jest taki layoutowy arkusz i znów bym tu zrobiła to samo, co poprzednio, czyli powycinała te wnętrza i gdzieś tam popodbijała od spodu zdjęcia. Wyglądałoby to fantastycznie. Jakby jeszcze w tych, wiecie, tutaj, gdzie są te kwiaty, gdzieś sobie takie dekoracje potworzyć z kwiatami, jeszcze z jakimiś foamiranu czy materiałowymi. Wyglądałoby to bosko. Gdybym miała z tego w ten sposób nie skorzystać, zapewne wycięłabym same ramki, ale mamy tutaj z tyłu takie druczkowate tło, więc do podbicia karteczek, czy w albumach gdzieś tam do stron. Ja takie elementy, trudne arkusze, gdzie na przykład są duże grafiki, albo gdzieś tam w dziwnych miejscach się przecinają, albo właśnie jest taki druk, najczęściej wykorzystuję w momencie, kiedy tworzę, czy to ukryte wodospady, albo coś, co nacinam, coś, co jest bardzo mocno zasłonięte. To bardzo fajnie mi się sprawdzają właśnie
takie trudne papiery, o tak bym powiedziała, trudne arkusze. Mamy taką ptaszkową łączkę, bo jest tu dużo ptaszków, mamy kwiatuszki, jest to śliczne takie różowawe tło na tle, więc pięknie to tak przebija od spodu i to jest tak poukładane na wierzchu, bardzo fajnie. To wiecie, wiadomo, że do podbić do tyłu idealne, ale myślę, że już się domyślacie, że raczej u mnie wiodłaby tym razem chyba prym ta druga strona. Jednak chociaż tutaj jest śliczne, ale te ptaszki już tak nie do końca by mi pasowały wszędzie, a już to różowe tło. Oczywiście, że by pasowało. Różowy pasuje do wszystkiego. No i mamy arkusz numer 06. No ta sama historia. Mamy tutaj te elementy, różne grafiki, historie tu zaczerpnięte z całej kolekcji. Można wykorzystać do albumików, do kartek jak najbardziej. W kartkach można sobie zaokrąglić rożki w tych arkusikach tutaj, zrobić dziurki, już mamy taga, albo sobie obciąć jakimś innym ozdobnym narożniki i stworzyć z tego taguśki. Możemy też wyciąć te elementy, które tutaj są potworzone, wkomponować je w kartki, w albumach, w dekoracje, jak kto czuje i jak kto ma chęć. No i tutaj są te wszystkie arkusze na tyle, które w kolekcji występowały też, więc tak się prezentuje Winged Melodies. Nie, ja nie będę się kompromitować. Słuchajcie, no, nie każdy wszystko potrafi. Tak się pocieszę. I kolekcja ostatnia, słuchajcie, Blossom Serenity. Kolekcja iście wiosenna, pełna słodyczy, cudowności, słuchajcie, nasączona tą wiosną. Ja sobie tylko tutaj teraz spojrzę. Nieprzypadkowo mam je w dwóch dużych kolekcjach, ponieważ jak się zapewne domyślacie, ona gościć będzie na naszej Scrap Wiośnie. Dlatego wziąłam sobie więcej, żeby mieć z czego tworzyć, mieć tutaj zapas wszystkiego. Do tej kolekcji, słuchajcie, stworzyła przepiękne tekturki też Craft Ula i to są takie cudowne tu kwiaty, mamy listeczki, maska tu ma takie gałązki, tu ma też takie paski, jakby, wiecie, to fajnie będzie wyglądało, jak się to przez maskę przyciśnie. Tutaj są jakieś grabki, przy drabince jest koszyk z kwiatami. Bardzo fajna jest ta tekturka, to mi się podoba mocno. No i mamy elementy do wycinania, też zakupione osobno. Tu są różowe grochy na białym tle. Tutaj po prostu, słuchajcie, wiosna aż się leje z tego arkusza. Jest intensywnie, jest żółto, różowiutko, jest mnóstwo tulipanów pachnących. Ja po prostu czuję, jak to pachnie wszystko tutaj. Mamy też budki, mamy konewki. Ta budka tu jest urocza, gniazdka, żonkile. No coś cudownego. To jest klimat, który ja rozumiem, tak, jest, taka wiosna powinna być i taka wiosna też będzie na Scrap w naszej wiośnie, a co z tego stworzymy, to będzie wielka niespodzianka. Mam nadzieję, że mój pomysł na to, co z tego powstanie, Wam się spodoba. Z jednej z tych kolekcji, które pokazałam, ale ja jeszcze się waham między Home Sweet Home, a tą właśnie, tą teraz, co pokazywałam, której nie potrafię wymówić nazwy, też wiosenną trochę, chcę pracować na warsztatach stacjonarnych. Tytuł warsztatów stacjonarnych mogę już Wam zdradzić, będzie troszeczkę tajemniczo to brzmieć, ale już niedługo ruszą zapisy. Będzie nazywać się Wiosna w torebce, więc zobaczycie, co przygotowałam. Te warsztaty będą w 3 weekendy marcowe. W ten pierwszy weekend, chyba tam jest 8 marca, nie, ale w następnym 15, 22 i jeszcze jeden, ten ostatni, zapomniałam, którego tam jest. Czekajcie, ja tu mam kalendarz, bo wiele osób ciągle mnie o to pyta, a ja tak, wiecie, czekałam na tę kolekcję. Nie chciałam jeszcze nic tam konkretnie zdradzać, bo jak nie miałam jeszcze kolekcji, to trudno o czymkolwiek mówić, ale już a to takie miesiące przełożone, czy miałam takie szczęście do pustej kartki? Marzec, zobaczcie, tak, bo 8 jest Dzień Kobiet, więc nie, ale tu mamy 15 marca, 15 marca, na łobuzie 22 marca i 29 marca. To będą 3 terminy warsztatów stacjonarnych, wiosennych, tutaj w Szczerbicach. Jeżeli pogoda nam dopisze, będzie ładnie. Po zakończeniu warsztatów będzie ognisko, ale to wszystko będzie zależeć od pogody. No, jeżeli nam ta pogoda nie dopisze, to będzie pizza Stanleya, posiedzimy sobie, pogadamy, więc myślę, że też będzie fajnie. Projekt będzie dosyć rozbudowany, więc myślę też, że będzie składał się z kilku rzeczy do zrobienia, więc mam nadzieję, że spędzimy tutaj miło czas. Planuję wstępnie 3 weekendy, zobaczymy, czy one się zapełnią, czy nie. Jeżeli nie, będę to jakoś tam układała. Ale myślę, że
skłonię się w kierunku tej kolekcji lawendowej, więc zobaczymy. A ta kolekcja wyląduje na naszej skrab wiośnie. Będzie wiosennie, będzie kolorowo i będzie coś fajnego, co zaprojektowałam wspólnie z Asią z Fabryki Weny, więc cieszę się niezmiernie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także tu mamy te elementy, będzie co wycinać. I mamy też napisy. Cudowne te chwile, wiosna, aktoty i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj mnóstwo tych napisów. Szczęśliwy czas rodziny, najlepsze życzenia jest. Jak ja wyłapuję, słuchajcie, ja się cieszę ogromnie, że takie napisy się pojawiają. Najlepsze życzenia. Dla mnie to jest ogromna radość, więc to będzie pierwszy napis pewnie, którego się tutaj stąd pozbędę. Mintajku, kochany, zrób więcej takich napisów, będę przeszczęśliwa. Już nie mam więcej, nic już bym na kartkę chyba raczej nie... Kocham, też można by... O, spełnienie marzeń. No, mintajeczku kochany. I tutaj mamy naklejeczki jeszcze. O, naklejki są przepiękne, prześliczne. Są w ogóle te kompozycje, to taką wisterię tu trochę przypomina żółtą, która zaczyna kwitnąć. Tu jest magia, tu jest, słuchajcie, już wiosna, Wielkanoc, więc będzie się działo. Aha, dobra, to ja, żeby tutaj nie robić zamieszania, żeby lepiej było widać, odkładam ten cudny arkusz i pokazuję Wam, co jest w bloczku uzupełniającym, który jest przeuroczy. Bo już widzę tutaj po zapowiedzi. Mamy piękny widoczek na zewnętrznej stronie okładeczki. No i jedziemy, słuchajcie. Tu jest różowiutkie, takie bazowe tło, takie ombre od jasnego do ciemnego. Jedziemy sobie dalej. Mamy dyseczki, takie fajne, beżowiutkie, takie nie całkiem beż, nie zieleń, taki green, wiecie, taki, boże nie green, tylko grey, takie przełamanie to jest. I mamy żółte tło i takie drobne kwiatuszki na tym. Prześliczne są. Różowa krata, białe dechy takie ze spękaniami. Tu jest żółty z takimi kropeczkowymi, to się nazywają te... O, wszyscy wiemy, tylko nie ja. Piękne, ukwiecone z jednej i z drugiej strony przez środek. Widać, jest to na tej kracie umieszczone. Piękne dechy różowe, prześliczny odcień tych desek. Jest cudowny i tu będzie problem, co wybrać. Tu mamy takie wzorzyste, ładne tełko na żółtym, fajne, basicowe. Mamy grochy na różowym tle białe. Tu znów jest ta historia co poprzednio, tylko tu mamy dechy i jakąś serwetkę w tym jeszcze wkomponowaną. No i grochy różowe na białym tle. I mamy cudowne znowu elementy do wycięcia. Tulipany w kaloszach, ten żonkil cudny. Tu mamy takie piknikowe kosze, coś do napicia. Mamy busik taki fajny, busik, garbusik. Tutaj z lemoniadami, stoisko książki, pszczółki, ptaszki, panny jakieś piękne, więc słuchajcie, dzieje się dużo. No... Tu już wszystko opowiedziałam na temat tej strony, już nawet nie muszę się wypowiadać. Cudowna paskowa strona. No i tutaj te elementy mnie totalnie zauroczyły. Słuchajcie, jak teraz spojrzałam na nie, bo nie widziałam ich wcześniej. Koszyczek z jajeczkami, więc wielkanocny klimat. Jak w dechę. Motylki. Cudowna owieczka, taka śliczna. Mamy kwiatuszki, mamy kurczaczki, tutaj mniejsze, większe, te jajeczka w gniazdku, kwiaty tutaj. To już chyba było już, nie? W Mintaju oni mieli taką ładną też kolekcję, gdzie były. No i tu mamy takie serwetki, więc i to się cieszę bardzo, że występuje to 3 razy, bo będę miała z czego wybierać. Radość moja jest ogromna. No i mamy ten średni blok i ten średni blok będziemy zaraz oglądać w większej formie. Natomiast na odwrocie okładki mamy piękną dziewczynę z kwiatami, mamy budkę z kwiatami, motyle są tutaj przecudowne. Tulipany w doniczce, taki drogowskaz jest fajny, ptaszki. Te kompozycje kwiatowe są prześliczne. Wycinacie, ładnie wydłużają kompozycje cudne. Mam jakieś imbryczki czadowe. No i fajnie tutaj, wiecie, wszystko pomniejszone, ależ będziemy zaraz cieszyć oczy. Aha, bo ja jedną odłożyłam, tak jak mówiłam, mam 2 ze względu na projekt właśnie ten ze skrab wiosny, a też ogólnie rzecz biorąc zastanawiałam się, czy też tutaj stacjonarnie nie działać na nim, ale potem się obawiałam, że osoby, które już wiecie, na przykład wiele osób, które tu przyjeżdża na warsztaty moje do Szczerbic, też kupuje skrab, te boksy inspiracyjne, no i znów z tej samej kolekcji, dlatego chciałam, żeby tutaj w Szczerbicach było coś innego. Okej, ale będzie rozjaśnianie filmu, ja chyba się dzisiaj tutaj uduszę z tym. No i mamy znowu te wszystkie elementy, które tam oglądaliśmy. Spójrzcie, ile jest tutaj, cieszę się bardzo tych takich kompozycji kwiatowych, no wiadomo. No i jedziemy. Jedziemy z arkuszem 01.
Mamy domek z takim fajnym patio, jest tutaj fotelik, bujaczek do siedzenia, dziewczyna z kwiatami tam już pędzi do domu, no i wszystko pięknie ukwiecone, mamy budki, tutaj koronki, no taki, słuchajcie, sielski, wiejski klimat, a po drugiej stronie piękne tło, na różowej bazie mamy takie gałązeczki różne, więc słuchajcie, w takim albumie to będzie wyglądało przecudownie, już no ja nawet nie wspominam o kartkach, bo wiecie, wiadomo. Tu mamy otwarte okno. Dziewczyna sobie tam spogląda. Ja to bym tak, wiecie, interpretowała, jakby to była panna młoda, takie wesele na wsi, która, wiecie, już tam patrzy w kierunku kościoła, bo tam czeka na nią jej luby. Jakoś, nie wiem, spojrzałam na to i tak mi się to skojarzyło. W każdym bądź razie tak to wygląda. Te serwetki tutaj są wszędzie pięknie wtopione w te elementy. Mamy te budki. No takie, wiecie, to jakby ten klimat tych kwiatów, tego wszystkiego, on się bardzo powtarza na tych arkuszach, tylko jakby ta historia troszkę się tam zmienia gdzieś w tle. Mamy to na tych dechach, mamy takie różowe tutaj tło. I odwracamy sobie z tyłu i mamy, czy to są te? Mamy tutaj takie dechy. To jest taka szarość pomieszana troszeczkę z kremowym, ale bardzo fajnie to wygląda, ślicznie się prezentuje. Będzie to ładny kolor, który będzie współpracował pięknie z tymi elementami do wycinania, które tam są. Nic nie widzę, nic nie patrzę. Arkusz 03. Mamy wianek, który tutaj nawet jak go rozetniemy, myślę, że nie będzie z nim problemu. Jedynym problemem może być to, że zostaną dziwnie rozcięte drzwi. No to jedynie to, ale jakoś można sobie z tym poradzić. No nad tym ubolewam, ale zaraz Wam coś powiem, tylko zobaczę, jak jest tło z tyłu. Tutaj mamy też żółte, tak jak tam to różowe, tylko żółte. A to, co chciałam powiedzieć, to nawet jeżeli, słuchajcie, nie wiecie, jak to wykorzystać, macie z tym problem, to dla osób, które uwielbiają w ogóle kompozycje i wiecie, kartkowanie, to wszystko można porozcinać i wykorzystać to na kartkach. Jeżeli naprawdę ktoś miałby taki mega problem, co z tym zrobić, tu już gotowa kompozycja. Tu, słuchajcie, każdy ten element można pięknie porozcinać i stworzyć z niego, zobaczcie, osobne kompozycje. Tu całe. Jak się przyjrzycie dokładnie. Ale to taka, wiecie, tylko jest rada dla osób, które na przykład no, mają problem z taką dużą kompozycją, nie wiedzą, co z nią zrobić, a żal tego papieru. Oprócz tego, że druga strona jest śliczna i będzie piękną, bazową stroną wszędzie, to tam można sobie właśnie w ten sposób poradzić. No. Tutaj słowa są zbędne. Myślę sobie, że nie będę tutaj musiała zbyt wiele się wypowiadać. Jest przecudowny arkusz. W pasy, które są takie niejednolite, nie są to takie paski, wiecie, od linijki. Fajne róż z żółtym i te dechy, tak jakby to na tych dechach było nałożone, tak sobie myślę, właśnie to jest ten 04. I z drugiej strony mamy cały deseczkowy tło, więc też fajne. Ja lubię bardzo, te dechy są zawsze takim fajnym podbiciem, więc trudno niekiedy tego wyboru dokonać, no ale jakoś trzeba. Arkusz 05 i już chyba wiem, co ten mój skrap wiosenny 1 projekt będzie miał, bo to wyciąć i tu wyciągnąć to będzie sztos. Muszę tylko jeszcze go tam obadać, jak to tam wygląda, bo jeszcze nie dopasuję, bo te papiery dopiero przyszły, nie miałam jeszcze okazji, ale to może być to. Wygląda to cudownie. Nic, tylko wycinać i zabierać się do roboty. Także bardzo, bardzo się cieszę. Słuchajcie, jest śliczna ta strona, bardzo mi się podoba. I krateczka różowa z drugiej strony. Jak sobie to tak, bo ja tam będę musiała to połączyć, bo to jest trochę wyższe chyba niż te kompozycje, więc może właśnie z tą różową krateczką będzie to fajnie grało. Także już nie mogę się doczekać. Projektów będzie dosyć sporo na skrap wiośnie, więc mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, no ale też ilość będzie bardzo ograniczona tych boksów. Jak zawsze tworzą się kwiaty już u Ewci Argarskiej i tworzą się kwiaty już u Ani Kierus, więc będzie bogato, będzie wiosennie, będzie kolorowo. No, mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i mamy też żurnalowe karty, słuchajcie, gdzie tutaj, jak patrzę na to, to serce mi się uśmiecha, bo te kompozycje, które tutaj widzę, no to jest coś fantastycznego, do wycięcia, do wykorzystania w karteczkach. No przecież. Rewelacja. Słuchajcie, bardzo mi się podoba ta kolekcja. Kiedy ją zobaczyłam, od razu wiedziałam, że poleci na niej prawdopodobnie skrap wiosna, a potem tylko się tak wahałam właśnie nad tym stacjonarnym, żeby nie były to te same kolekcje, no bo wiecie, też tak jak mówię, są dziewczyny przecież, które te boksy kupują, lubią, co mnie bardzo cieszy, więc nie chciałabym, żeby znowu się im to
dublowało. A ja chciałam wziąć tą fioletową, gdzie ją, słuchajcie, dałam. Tu jest ta fotograficzna. No to ja to przecież tego nie wyniosłam, nie? Aha, tu jest, dobra. Ona mi się tutaj skukała na dnie. I tak sobie myślę, że chyba bardziej przemawia do mnie ta niż tamta właśnie, ta druga taka wiosenna, której nie potrafię nazwy wymówić, z tymi melodiami. No dziwne, prawda? Bo ja taka nie fioletowa, ale myślę, że to, co mam w głowie, ten projekt, to przecież to zestawienie tych dwóch papierów, to jest już sprawa załatwiona. To, co mam w głowie, to myślę, że chyba właśnie z tych papierów będzie się robiło lepiej i będzie to wyglądało uroczo. No, także szykujcie się, słuchajcie. Szykujcie się, fest. Ja się cieszę. Cieszę się ogromnie, że te kolekcje, które wpadły mi w oko, w rzeczywistości faktycznie okazały się takie jak myślałam, bardzo inspirujące i na pewno znajdą miejsce w moich i w Waszych pracach. Jestem ciekawa, która z kolekcji dla Was jest tutaj najbliższa, która najbardziej Wam się spodobała. Tak jak mówię, Blossom ląduje w Scrap Wiośnie, na Home Sweet Home. Chyba wyląduje na warsztatach stacjonarnych, bo też będzie się dużo na nich działo. Tak jak powiedziałam, mam tytuł warsztatów stacjonarnych, to Wiosna w torebce, więc zobaczycie, co ciekawego się będzie działo. I co? Ja dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam te papiery pokazać. Z całego serca dziękuję Uli i sklepikowi Gosi za to, że potraktowali tak priorytetowo paczuszkę i wysłali ją bardzo szybciutko, że mogłam Wam już dzisiaj pokazać. Zapraszam Was już w środę na kolejny film, który miał być tak teoretycznie dzisiaj, ale że te papiery dotarły, no to, znaczy dzisiaj, w poniedziałek, a ja tam cały czas mówię o sobocie, słuchajcie, jak te dni się mieszają. Dobra, w każdym bądź razie film oglądacie w poniedziałek, choć miał być inny, a ten, który miał być w poniedziałek, pojawi się w środę, a na nim testować będę nowy produkt Kolop Polska i to jest ten czyścik do stempli, który mieliście okazję już zobaczyć w moim sobotnim filmie, gdzie wyczyściłam sobie nim pędzelek. Także zobaczymy, jak on będzie się sprawował ze stemplami, a może też z innymi środkami, bo będę tutaj w tą środę, słuchajcie, trochę babrała i kombinowała, więc myślę, że całkiem nieźle się pobawimy. Na ten czas ja dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam już teraz stąd na boksy inspiracyjne, które będą kolorowe, pełne barw, niespodzianek, pełne kwiatów od Ewci Argalskiej i Ani Kierus, ale też na warsztaty stacjonarne Wiosna w torebce, które odbędą się już 15, 22 i 29 marca. To są warsztaty całodniowe, odbywają się one w sobotę. Zaczynamy o godzinie 9, mniej więcej do godziny 15, czy nawet 16, jak tam zależy, praca idzie. Tak w tym roku to będzie wyglądało, będziemy pracować nad tym naszym złożonym projektem, a potem zasiądziemy sobie do pizzy Stanleya, albo jeżeli pogoda nam dopisze i będzie ładnie, to zrobimy sobie ognisko, upieczone kiełbaski, posiedzimy i pogadamy, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. I już dzisiaj Was serdecznie zapraszam. Na ten moment zegar pokazuje mi godzinę 13. Jestem o 2 godziny spóźniona na kawę, więc teraz idę zaparzyć sobie kawusie i Wam również tego życzę. Ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że tu byliście i do zobaczenia do środy. Pa, pa.